Witajcie kochani! Jeśli planujecie wakacje w Egipcie, to pewnie pierwszym pytaniem, które sobie zadacie, będzie jaki region wybrać. Hurghada, Marsa Alam czy Sharm el-Sheikh. Wszystkie mają słońce, plaże i hotele all inclusive, ale różnią się bardziej niż może się wydawać. W tym filmie pokażemy Wam różnice między nimi, abyście łatwiej mogli zdecydować, który najlepiej do Was pasuje. Dowiecie się, gdzie warto nurkować, jakie atrakcje na Was czekają w każdym z tych miejsc oraz gdzie poczujecie prawdziwy egipski klimat. Z jednej strony mamy Hurgadę, tętniącą życiem, pełną rozrywki i dostępną dla każdego. Z drugiej bardziej spokojne Marsa Alam, gdzie znajdziemy hotele w otoczeniu pustyni. Oraz Sharm el-Sheikh, gdzie przeważa luksus oraz jedny z najpiękniejszych raf koralowych na świecie. Na początek skupimy się na Hurgadzie. Jest to idealne miejsce na pierwszy raz w Egipcie. Znajdziemy tu hotele na każdą kieszeń, jak również wycieczki fakultatywne są tutaj tańsze niż w innych rejonach Egiptu. Hurgada to dobry kierunek zarówno dla par, jak i rodzin z dziećmi. Ze względu na dobrze rozwiniętą turystykę mamy duży wybór hoteli, w których czekają atrakcje dla dużych i małych. Hurgada ma wiele plusów, ale znajdą się także minusy, a głównym z nich jest bardzo zniszczona rafa koralowa, przez co przy hotelowych plażach nie możemy liczyć na snurkowanie z pięknymi widokami. Natomiast ogromnym plusem Hurgady jest różnorodność i konkurencyjne ceny wycieczek fakultatywnych. Możemy tu skorzystać zarówno z wycieczek morskich, jak i pustynnych. Hurgada to jedna z najlepszych baz wypadowych w Egipcie. Jeśli ktoś chce skorzystać z rejsu i snurkowania, to warto się wybrać na Orange Bay, Hula Hula lub Paradise. Dodatkową atrakcją przy takich wycieczkach jest przejażdżka bananem lub na sofie, a także pobyt na pięknych plażach. Lokalne biura oferują także rejsy statkiem pirackim lub łodzią ze szklanym dnem, gdzie bez wchodzenia do wody możemy zobaczyć podwodny świat. Natomiast jeśli ktoś chce spędzić dzień na pustyni, warto wybrać się na wycieczki typu Moto Safari lub Super Safari, gdzie możemy jeździć po pustyni quadem, buggy lub jeepem, a także zobaczyć wioskę beduińską i skosztować regionalnego chlebka, a także przejechać się na wielbłądzie. Należy jednak pamiętać, że Hurgada to nie tylko morze, plaże i pustynia, ale także miasto tętniące życiem, które warto zwiedzić. Oprócz licznych restauracji i kawiarni, znajdziemy tu także bazary i liczne sklepiki. Ze względu na lokalizację, Hurgada jest idealnym miejscem na wycieczkę do Kairu i Luksoru. Podczas wycieczki do Kairu zobaczymy piramidy w Gizie oraz Sfinksa, a także mamy okazję zwiedzić nowe muzeum. Jest to wycieczka całodniowa. Wyjazd z hotelu jest w nocy, co niestety jest trochę męczące, a dzień staje się bardzo intensywny. Natomiast w planach wycieczki do Luksoru jest zwiedzanie Karnaku i Doliny Królów, a także możemy zobaczyć kolosy Memnona oraz świątynię Hatshepsut. Tu również wyjazdy odbywają się w środku nocy, ale tę wycieczkę można połączyć z lotem balonem o wschodzie słońca oraz noclegiem w Luksorze. Jest to wyjątkowe przeżycie, a czas spędzony w powietrzu pozwala nam zobaczyć to miejsce z innej perspektywy. Dodatkowo, jeśli ktoś chce zwiedzić Hurgadę na własną rękę, może skorzystać nie tylko z taksówek, ale także aplikacji Uber i poruszać się po mieście samodzielnie. Hurgada to nie tylko miasto przystosowane do turystów z wieloma atrakcjami, ale także miejsce, gdzie żyją Egipcjanie, przez co możemy na przykład wybrać się na Stare Miasto lub Targ i zobaczyć, jak toczy się prawdziwe życie i poczuć inny klimat. Drugim bardzo popularnym kierunkiem w Egipcie jest Marsa Alam. W porównaniu z Hurgadą mamy tu dużo mniej infrastruktury. Nie ma tu dużych miast, promenad ani życia nocnego, ale za to znajdziemy tu ciszę, spokój, dziką przyrodę oraz piękne rafy koralowe. Tutaj urlop kręci się wokół pływania, snurkowania, nurkowania oraz odpoczynku. Hotele położone są wśród pustynnych piasków, a samodzielne poruszanie dość mocno utrudnione ze względu na brak popularnego Ubera. Jedynym rozwiązaniem jest taksówka lub zorganizowane wycieczki. Dlatego warto wybrać hotel, który oferuje wiele atrakcji, aby móc aktywnie spędzać czas. Większość hoteli daje nam możliwość snurkowania z plaży i pomostu, co jest dodatkowym plusem tego miejsca.
Trzeba jednak zaznaczyć, że poza hotelem nie znajdziemy tu dużych centrów handlowych ani miasteczek tętniących życiem. Marsa Alam jest idealny dla osób szukających spokoju i idealnego miejsca do nurkowania. Oprócz korzystania z plaż przy hotelach, warto wybrać się na wycieczki fakultatywne, podczas których w trakcie snurkowania możemy zobaczyć żółwie i krowy morskie. Idealnym do tego będzie rejs do Zatoki Żółwi, podczas którego nie tylko możemy snurkować, ale także nurkować z butlą. Jest to dostępna atrakcja również dla osób niedoświadczonych i takich, które nie umieją pływać. Dzięki temu każdy chętny może podziwiać piękny podwodny świat. Natomiast jeśli ktoś nie ma ochoty wchodzić do wody, a również chciałby zobaczyć żółwie morskie i rafę, polecamy rejs statkiem Nefertari, gdzie przez szklane dno zobaczymy zatokę. Dodatkowo zrobimy sobie zdjęcia w strojach faraona, a także zjemy pyszny lunch. Atutem tej wycieczki jest również możliwość zwiedzenia portu Galib, gdzie mamy czas wolny, który możemy poświęcić na zakupy i spacer po klimatycznych uliczkach. To właśnie tu znajdziemy także restaurację, którą prowadzi Polka. Oprócz wycieczek morskich, tu także możemy skorzystać z wycieczek pustynnych, takich jak super safari, jazda quadem czy jazda bugiem po pustyni, przejażdżka konna czy na wielbłądzie. Te wycieczki również dają mnóstwo emocji i adrenaliny. Dzięki nim możemy zobaczyć wioskę beduińską czy orientalne show. Podczas jazdy po pustyni warto mieć arafatkę. Można ją zakupić na miejscu, ale także warto wypożyczyć gogle. Trzeba zaznaczyć, że w Marsa Alam wycieczki fakultatywne mają wyższe ceny niż w Hurgadzie. Z tego rejonu także możemy jechać do Kairu, ale czas dojazdu jest dłuższy niż z Hurgady, a cena wyższa. Marsa Alam ze względu na swoją lokalizację jest dobrym miejscem na wyjazd do Luksoru. Trasa jest odrobinę krótsza niż z Hurgady, ale cena wyższa. Bez względu na to, z jakiej lokalizacji wyruszymy, plany wycieczek są identyczne i obejmują transfer z hotelu i z powrotem. W Luksorze zwiedzanie Karnaku, Dolinę Królów, Kolosy Memnona i świątynię Hatshepsut, a także obiad w restauracji. Ewentualnie możemy to rozszerzyć o rejs po Nilu, zwiedzanie grobowców oraz nocleg w centrum Luksoru i lot balonem o wschodzie słońca. Tu także wyjazd do Kairu i Luksoru odbywa się w nocy, co wiąże się z długim pobytem poza hotelem. Wycieczki fakultatywne są idealnym sposobem na urozmaicenie sobie czasu podczas wakacji w Marsa Alam. Oprócz tych już wymienionych możemy jeszcze m.in. popłynąć do domu delfinów oraz na tzw. egipskie Malediwy lub wybrać się do lokalnego małego miasteczka El Quaisar, gdzie zobaczymy stare miasto, bazar oraz historyczną twierdzę. Podsumowując, Marsa Alam nie jest dla osób szukających imprez i nocnego życia, ale dla miłośników nurkowania i tych, którzy szukają odpoczynku i relaksu. Dostaniemy tu przejrzyste morze, piękną rafę i dziką naturę. Trzecim rejonem wybieranym przez turystów jest Sharm el-Sheikh, położony na półwyspie Synaj. Ten kurort nazywany jest często perłą Egiptu. Zasłynął z najpiękniejszych raf koralowych oraz bogatej oferty życia nocnego. Jest to bardziej elegancki kurort z hotelami często wyższej klasy i mocnym naciskiem na relaks oraz wyższymi cenami niż w dwóch poprzednich regionach. Hotele położone przy prywatnych plażach mogą nam zagwarantować możliwość snurkowania oraz nurkowania, dzięki czemu zobaczymy rewelacyjne rafy. Ogromnym plusem Sharm el-Sheikh jest to, że czekają na nas tu atrakcje nie tylko w hotelach, ale także poza nimi. Na początek możemy za pomocą aplikacji InDrive lub taksówek wybrać się na Old Market czy Soho Square. Są to miejsca, które obowiązkowo trzeba odwiedzić podczas pobytu w Sharmem. Old Market gwarantuje nam możliwość spaceru klimatycznymi uliczkami, zrobienia zakupów oraz skosztowania tradycyjnej kuchni, a także relaksu w jednej z kawiarni. Natomiast Soho Square to nowoczesna strefa pełna atrakcji i jednocześnie jedno z głównych miejsc imprezowych. Odwiedzimy tu ice bar, liczne kluby czy dyskoteki, a także zobaczymy taniec na żywo i pokaz fontan. Jeśli ktoś nie chce poruszać się samodzielnie po mieście, może skorzystać z wycieczek fakultatywnych, dzięki którym m.in. również możemy wybrać się na Old Market i Soho Square, a także do słynnej kawiarni i odwiedzić meczet Al-Sahaba.
Dodatkowo lokalne biura oferują wycieczki, takie jak kłady na pustyni czy rejsy łodzią z przeszklonym dnem. Lokalizacja na Półwyspie Synaj daje nam wiele innych możliwości niż Hurghada i Marsa Alam. To właśnie tu możemy popłynąć do Ras Mohammed i na Białą Wyspę, a także na wyspę Tiran, gdzie mamy możliwość nurkowania z butlą i snurkowania. Dzięki tym rejsom zobaczymy fenomenalny podwodny świat. Dla osób szukających innych atrakcji ciekawą alternatywą będzie zwiedzanie kolorowego kanionu i Dahab. Kanion jest jednym z cudów natury Synaju, głębokim na ponad 2 km, gdzie natura przez setki lat rzeźbiła jego ściany, tworząc niesamowite formacje skalne. Z Sharm el-Sheikh organizowane są wycieczki do Jerozolimy, Betlejem oraz Petry. Wycieczki rozpoczynają się w nocy i w swoim programie mają m.in. wizytę nad Morzem Martwym, zwiedzanie bazyliki, ścianę płaczu, a także drogę krzyżową. Natomiast Petra oferuje rejs statkiem do Jordanii oraz m.in. zwiedzanie skarbca faraona, grobowce królewskie, amfiteatr oraz lunch. Zarówno lokalne biura, jak i rezydenci oferują także wycieczki do Kairu i Luksoru, ale osobiście je odradzamy ze względu na odległość, jaka nas dzieli od tych miejsc. Sharm el-Sheikh to idealne miejsce dla osób szukających luksusu i relaksu, a także najpiękniejszych raf. Jest to świetny wybór, jeśli komuś zależy na komforcie i podwodnym świecie. Dzięki temu, że odwiedziliśmy wszystkie 3 miejsca, Hurgadę, Sharm el-Sheikh i Marsa Alam, mogliśmy z czystym sumieniem je porównać i podzielić się z Wami swoją opinią i spostrzeżeniami, co je różni. Polecamy podczas planowania wakacji skupić się nie tylko na rejonie, jaki Was zainteresował, ale także na hotelu, który wybieracie, ponieważ to tam spędzicie większość czasu. Zachęcamy także do korzystania z wycieczek fakultatywnych oraz samodzielnego zwiedzania. Jeśli chcecie zobaczyć, jak dokładnie wyglądają niektóre z tych wycieczek oraz hotele, jakie odwiedziliśmy, znajdziecie je na naszym kanale, a linki do tych filmów zostawimy w opisie. Zachęcamy także do zostawienia łapki w górę i komentarza. Jesteśmy ciekawi, który region zrobił na Was najlepsze wrażenie i który chcielibyście odwiedzić. Do zobaczenia wkrótce. Pa!